Mamy temat, który myślę jest ogromnie też interesujący, bo będziemy mówić o przyszłości, o projektowaniu przyszłości, o zmienianiu przyszłości, w jakiejś mierze o przewidywaniu przyszłości, choć to jest dość ryzykowna kwestia, i o tym, jak się do tego ma design w swoich różnych odsłonach, w różnych konceptach i formach designerskich, ale też w konkretnych praktycznych zastosowaniach. Myślę, że zaraz poprosimy naszych gości i gościni o przedstawienie się też i opowiedzenie o sobie. Ja tylko może dodam, że dzisiejsze spotkanie poprowadzimy razem z Agatą. I Agato, chyba mówiliśmy, że się przedstawimy na zasadzie, jaki jest nasz związek z projektowaniem przyszłości, nie? Tak, No dokładnie. Więc ja sobie myślę, że ja mam na imię Seweryn, pracuję na AGH, jestem naukowcem. Robię też trochę innych rzeczy w życiu, między innymi wspieram różne procesy kreatywne zachodzące w organizacjach i to jest mój związek z przyszłością, ponieważ moim zdaniem kreatywność, wymyślanie pomysłów, to jest wymyślanie różnych form, różnych wersji przyszłości, rzeczy, których jeszcze nie ma, ale mogą być, jest jakaś szansa, że będą. No i pomoc w tym, żeby właśnie w jakiś taki szeroki sposób to wymyślać, żeby pomagać to wdrażać też, to jest mój związek, z projektowaniem przyszłości. Agato, do ciebie przekazuję mikrofon. Cześć, ja jestem Agata. Na co dzień pracuję w krakowskim biurze festiwalowym i tam prowadzę taką jednostkę, która nazywa się Obserwatorium Trendów dla Kultury i szczególnie bliskie jest poszukiwanie mi kontekstów, w których kultura i spędzanie czasu wolnego będzie się rozwijać, w związku z czym patrzę bardzo szeroko, jak zmienia się świat i jak on może wyglądać w przyszłości po to, żeby adekwatnie zaprojektować potem formę uczestnictwa w kulturze i korzystania z czasu wolnego, ale taki szczególny mój związek z przyszłością to jest mój doktorat, który realizowany jest na Akademii Górniczo-Hutniczej i którego promotorem jest między innymi Jacek Gondecki i wraz z Łukaszem Afeltowiczem. I tutaj badam, czy przyszłość działa. Przede wszystkim staram się sprawdzić, czy można traktować przyszłość jako element wyobrażonych rozwiązań, które pomagają w demokracji deliberatywnej. To znaczy, czy wyobrażone przyszłości pomagają ludziom bardziej zaangażować się w to, jak zmieniać codzienność. A o tym szerzej pewnie porozmawiamy w dzisiejszej dyskusji. Oddam głos Jackowi. Bardzo miło, Jacek Gondecki. Tak jak powiedziała Agata, mój główny związek z myśleniem o przyszłości opiera się na doktoracie Agaty, dlatego że ja jestem też akademikiem, postrzegam siebie głównie jako socjologa, a przede wszystkim antropologa społeczno-kulturowego, który aktualnie zajmuje się raczej przeszłością niż przyszłością, a może właśnie na nowo wynalezioną przyszłością, czyli aktualnie prowadzę moim zdaniem najfajniejsze badania mojego życia, czyli badania poświęcone osobom majsterkującym i tym, jak wracają po latach pracy niezwykle kreatywnej, ale niezwykle, że tak powiem, nieważkiej do kontaktu z materiałem, jakim jest drewno, jak odnajdują w tym przyjemność i na nowo wyobrażają swoją przyszłość, siebie jako osób i swoich rodzin i w ogóle zmieniają swoje życie pod tym wpływem. No i to jest, wydaje mi się, że jestem, jak Seweryn wskazał, że to są osoby, które są znamienitymi badaczami przyszłości albo są związane z akademią, to ja jestem po linii związany z akademią, najmniej być może związany z przyszłością, ale też wydaje mi się, że dobrze rozumiana antropologia społeczno-kulturowa jest tak samo retrospektywna, co prospektywna i myślę, że im więcej rozumiemy z przyszłości, tym lepiej też będzie nam analizować przyszłość. I tak myślę, że w takiej skromnej wersji bym się zaprezentował jako badacz przyszłości przez przeszłość. Moniko? Dzień dobry, witam się tutaj z Wami wszystkimi. No ja z kolei z drugiej strony, w kontekście Was tutaj, czyli bardziej no już z praktyki i też powiedziałabym po stronie bardziej biznesowej, choć łączą mnie też bardzo silne związki z uczelnią, czyli z AGH, ponieważ jestem od kilku lat opiekunem merytorycznym kierunku studiów podyplomowych Trend Watching and Future Studies, tu właśnie na Wydziale Humanistycznym na AGH-u.
na które to studia, no zapraszamy wszystkich ciekawych tego, jak przyszłość świata będzie wyglądała, ale też ciekawych tego, jak badać przyszłość i jak pracować z trendami. I tu rzeczywiście te związki akademickie są silne, natomiast ja od wielu lat zajmuję się badaniem trendów, szczególnie w sektorze technologicznym, w sektorze medialnym. Od kilku lat prowadzę też taką własną misję edukacyjną pod szyldem Trend Radar, gdzie zachęcam no, głównie polskich odbiorców do zainteresowania się tematem w ogóle trendów i przyszłości. Wspieram też różne organizacje, biznes w mapowaniu trendów, bo to jest moja główny styk z przyszłością. To znaczy zajmuję się po prostu wychwytywaniem oraz analizą różnych narastających trendów, które tą przyszłość no, w pewien sposób nam mapują i wskazują. O trendach pewnie też jeszcze sobie dzisiaj troszkę porozmawiamy, żeby pogłębić ten temat. Tak będzie dokładnie. Kasiu, mówię do Kasi Konkel, czy mogłabyś się przedstawić, proszę? Witajcie, bardzo dziękuję za zaproszenie. No jestem trochę onieśmielona tym kontekstem akademickim, bo ja miałam tylko przyjemność skończyć socjologię. Nie nazywam się socjologiem z szacunku dla moich kolegów i koleżanek, którzy pozostali w akademii i uprawiają realnie tę naukę na co dzień. Natomiast staram się na tyle, na ile potrafię, czerpać pełnymi garściami w swojej działalności biznesowej z tego podejścia do postrzegania świata. I trochę myślę, że to, co robimy na co dzień w Omnisensie, w którym mam przyjemność zarządzać grupą bardzo fajnych badaczy, to jest budowanie takiego mostu pomiędzy tym, co jest takie metodologicznie uzasadnione, czyste, potwierdzone, pomiędzy tym, na co gotowy jest świat biznesu, który potrzebuje dużo szybszych odpowiedzi, ścieżek na skróty, i jak gdzieś bezpiecznie szukać takiej linii połączenia pomiędzy tymi dwoma perspektywami, to tym się zajmujemy i myślę, że jesteśmy gdzieś w takim pół drogi pomiędzy trendami, a projektowaniem takiej bliskiej przyszłości, czyli tak naprawdę projektowaniem strategii biznesowych i planów wdrożeniowych, czyli staramy się trochę zrozumieć, co się może wydarzyć, jakie są możliwe scenariusze dla danego biznesu, jakie modele czy praktyki biznesowe mogą je wspierać. I troszeczkę to wygląda w taki sposób, że na co dzień z jednej strony rysujemy te możliwe scenariusze, antycypując jakąś wiedzę o konsumentach, która wynika z analizy ich praktyk. Natomiast no, to, czy one się wydarzą i czy ta przyszłość zaistnieje, to ja mam ogromne poczucie, że to bardzo dużo zależy nie tyle od tego, jak my zaprojektujemy tą przyszłość wspólnie z naszymi klientami, ale od tego, jaką ścieżkę oni wybiorą i zdecydują się wspierać. I w takim sensie projektuję scenariusze, a przyszłość zależy od tego, jaki scenariusz wybiorą ludzie, którzy realnie te scenariusze wdrażają. To jest bardzo ciekawe i myślę, że na pewno wrócimy do tego wątku. I teraz dziękuję Ci, Kasiu, i teraz poproszę Kasię i Janotę. Kasiu, czy mogłabyś powiedzieć kilka słów o sobie? Tak. Cześć, dzień dobry wszystkim. Ja się nazywam Katarzyna Janota. Ja jestem z zawodu, z wykształcenia projektantką. Dawno temu projektantką grafiki, ale w międzyczasie przeszłam taką długą ścieżkę do projektowania interakcji i teraz w ogóle już ewoluuję w trochę różnych kierunkach. Zawodowo teraz rozwijam taki projekt, który przeobraził się w startup, nazywa to się Tuser i jest to aplikacja, która służy do treningu, wspierania treningu umiejętności społecznych dla dzieci. Jest to rzecz taka, która jest teraz bardzo w fazie prototypu, ale jest dla mnie super ważnym projektem, bo w kontekście przyszłości wydaje mi się, że komunikacja będzie, znaczy jest już super ważną rzeczą, o której musimy myśleć, jak ją poprawiać i doskonalić. I to jest jedna część. Jestem też członkinią Fundacji Grupa Robocza. To jest coś, co powstało jako kolektyw i w grupie roboczej jakby zrzeszyłyśmy się wokół też takiej niezgody trochę na to, jak wygląda projektowanie. Dużo rozmawialiśmy i znowu jakby ta przyszłość się pojawiała gdzieś w tle, no bo siłą rzeczy projektując my dotykamy przyszłości, więc myśleliśmy sobie, czy to projektowanie, z którym mamy do czynienia, czy ono wytwarza nam taką przyszłość, jakiej byśmy chcieli.
No i od już prawie ponad 6 lat właściwie działamy sobie w grupie roboczej i też z grupą roboczą aktualnie rezydujemy w aptece designu, gdzie też spotykamy Agatę i tam rozwijamy pewne projekty, o których pewnie później troszkę powiem. I to jest moja jedna odnoga. Druga odnoga to jest po prostu uczenie projektowania. Uczę projektowania w różnych miejscach. Są to elementy procesu projektowego, ale ostatnio też pojawiło się projektowanie społeczne i projektowanie spekulatywne właśnie tutaj na AGH-u. I to tyle o mnie. Dziękuję. Super, wspaniale. Sewerynie? Tak, ja zanim przejdę do pierwszego pytania, a w tej pierwszej nucie chciałbym każdą osobę zapytać, jakby zadać takie specyficzne pytanie związane trochę z tym kontekstem, z którego przychodzicie, ale tak zwróciłem uwagę w trybie refleksji nad warstwą językową tych wypowiedzi i różnymi ciekawymi sformułowaniami, które tutaj padły. Nie wiem, czy to się ma do projektowania przyszłości, ale właśnie takie sformułowanie, na przykład bliska przyszłość, bardzo mi się spodobało, albo tak jak Agata powiedziałaś, czy przyszłość działa, albo wyobrażone przyszłości, albo samo projektowanie spekulatywne, w którym z tego, co się orientuję, jest dość popularne stwierdzenie pod tytułem przyległe ewentualności, albo przyległe możliwości, które to jest w ogóle takie geometryczne, ale też pełne wyobraźni i bardzo nieważkie, i tu używam słowa, które Jacek użył, bo Jacek powiedział o nieważkości, przejściu od nieważkości do ważkości pewnych rzeczy, że ciekawe kwestie. Ale to tylko takie spostrzeżenie, bo chciałbym, żebyście trochę opowiedziały więcej, czy bardziej szczegółowo, czy bardziej konkretnie może w waszych obszarach zaangażowania. I pierwsze pytanie chciałbym skierować do Moniki, bo powiedziałaś o tym, że starasz się pomagać w mapowaniu trendów. I chciałem cię zapytać, czy możesz opowiedzieć, jak to tak konkretnie to mapowanie trendów wygląda? Nie? Co tu się robi i jak to się robi? Może na przykładzie jakiegoś projektu, jeśli chcesz, jeśli możesz, ale może też a propos takich ogólnych zasad, którymi się tutaj kierujesz. No, generalnie możesz zrobić z tym pytaniem, co uważasz. Proszę bardzo. W sumie dobrze zaczęliśmy, bo ja rzeczywiście wśród waszego grona jestem zawsze gdzieś na starcie tej całej historii związanej z projektowaniem. To znaczy my jako osoby, które trendy mapują, które trendy wychwytują, które o trendach opowiadają, no, wskakują w taki moment, w którym firmy, organizacje, odbiorcy zaczynają się zastanawiać, jak ta przyszłość mogłaby wyglądać i wtedy sięga się po prostu po zjawiska, które są takimi pierwszymi sygnałami zmian. Często sygnały zmian przeradzają się właśnie w takie większe trendy społeczne. One też gdzieś funkcjonują w ramach megatrendów, takich już dużych tektonicznych zmian. No i rzeczywiście jest tak, że my w swojej pracy często zajmujemy się tymi najmniejszymi cząstkami tych zmian, czyli właśnie sygnałami zmian. I teraz to, o co zapytałeś, to jest pytanie, które dostaję najczęściej, jeśli chodzi o moje życie zawodowe. To znaczy, jak to się robi? I oczywiście istnieje katalog różnych metod, które wykorzystujemy. Każda z osób, które zajmuje się tymi działaniami, czy też każda z organizacji, każda z firm robi to troszkę po swojemu i troszkę inaczej. Bardzo dużo zależy od backgroundu i też obszaru tematycznego, w którym się działa, ponieważ no, to wychwytywanie trendów będzie inaczej wyglądać na przykład w obszarze technologii, a pewnie inaczej w obszarze medycyny, chociaż są punkty zbieżne oczywiście. Więc oczywiście jest ten katalog metod, który mamy do wyboru i pewnie troszeczkę mogę o nich opowiedzieć, natomiast często jest to takie łączenie, powiedziałabym, twardych metod z kwestiami trochę bardziej intuicyjnymi bądź bardziej predyspozycyjnymi, tak? Czyli po prostu są pewne predyspozycje do obserwowania różnych takich kiełkujących zjawisk, czy to w badaniach etnograficznych na przykład, czy w badaniach poświęconych field researchowi, czyli po prostu researchowi w terenie, który często my jako osoby analizujące trendy wykonujemy, ale te predyspozycje też mają takie znaczenie, że jesteśmy w stanie połączyć bardzo wiele różnych kropek, bardzo wiele różnych znalezisk, bardzo wiele różnych sygnałów, większe klastry. No i tutaj już na przykład wchodzą metody ilościowe, czyli różnego rodzaju klastrowania,
analizy wpływu pomiędzy tymi sygnałami, więc też metody ilościowe są wykorzystywane, choć wydaje mi się, że w tej takiej naszej głównej części pracy są to głównie metody jakościowe i posługujemy się tutaj różnymi swoimi takimi przepisami na to, jak to najlepiej robić. Stąd też każdy projekt też różni się od siebie. Nie ma chyba takiego jednego przepisu. To, co my często lubimy robić, to są takie wycieczki w przyszłość, która już gdzieś się wydarzyła, bo to jest też a propos właśnie przyszłości wyobrażonych albo przyszłości zrealizowanych. Stąd też no, takie osoby, oczywiście oprócz tego, że znaczy posługują się różnymi metodykami, czy też tak zwaną pracą biurkową, desk researchem, bo ta praca to też jest po prostu gigantyczny research, tak, który gdzieś stoi za załączeniem tych różnych kropek, no to też często po prostu katapultujemy się do różnych dziwnych miejsc, gdzie staramy się tą zmianę uchwycić. Te miejsca są naprawdę bardzo przeróżne, począwszy od dużych festiwali, konferencji, targów, czy też miast, które no, mają taki charakter, powiedziałabym, większej dynamiki, jeśli chodzi o przyszłość. Pewnie gdybyśmy się wybrali do Dubaju, to zauważylibyśmy więcej rozwiązań w obszarze chociażby Smart City, tak, albo adaptacji klimatycznej. Czyli wybieramy po prostu też takie no, miejsca, wydarzenia, historie, społeczności, w których my możemy po prostu troszkę więcej tych zmian zobaczyć z takiej kurtyny. I jesteśmy też no, takimi akceleratorami bardzo dużej ilości tych zmian, które klastrujemy pod potrzeby klienta i z takim materiałem, który może być no właśnie podstawą do burzy mózgów, podstawą do scenariuszy, podstawą do dalszych ścieżek projektowych, już klient bądź też no, osoby, instytucje sobie mogą dalej pracować właśnie z takimi metodykami projektowymi, o których tutaj opowiadały obydwie Katarzyny, tak? Więc to jest taki zawsze początek pracy, bardzo szerokie rozszerzenie się, w ogóle zobaczenie tego, gdzie ta przyszłość może być, tak? I ona może być zaskakująco różna od tej, którą my sobie tutaj wyobrażamy. I te znaleziska, o których mówimy, czyli te sygnały zmian, no są takimi rzeczami, które potrafią wybijać też bardzo mocno. Natomiast warto pamiętać, że żeby stały się trendami, no to musi dotyczyć jakaś częstotliwość, jakaś zaraźliwość, tak? Podam być może kontrowersyjny przykład, ale od pewnego czasu na wielu wydarzeniach, także w świecie designu, widziałam już kilka takich projektów, czyli wykorzystania włosów jako materiału, który mógłby być, włosów ludzkich jako materiału, który mógłby być używany na przykład w produkcji tekstyliów, tak? I to jest dla nas, dla takich osób, które gdzieś te radary mają swoje wyczulone na różne zmiany, pewien sygnał. Z jednej strony w kontekście biomateriałów, tak, czyli tego narastającego klastra trendów, a z drugiej strony w kontekście wyczerpujących się zasobów i poszukiwania nowych źródeł nowych niewykorzystanych źródeł zasobów. Więc to są takie czasem szokujące znaleziska, ale rzeczywiście znaleziska, które pokazują nam pewien kierunek zmiany. Bardzo Ci dziękuję za tą wyczerpującą odpowiedź. Ja tak parafrazując swoimi słowami, tak zrozumiałem, że taka praca polega na tym, że no, jest takie powiedzenie, że przyszłość już jest, tylko nierówno rozproszona i że sięgamy po pewne pierwiostki tej przyszłości i próbujemy przyjrzeć się im dokładniej i jakoś to opisać i zmapować. Mnie by pewnie jakoś bardzo ciekawiło takie małe pytanie w trybie dopytywania. Czy wyniki tej analizy, one są jakoś, czy na przykład uważacie, że któreś z tych scenariuszy są bardziej prawdopodobne, czy jakoś to opisujecie pod tym względem, albo na przykład mówicie, że to i to się prawdopodobnie wydarzy w ciągu najbliższego roku, a to i to w ciągu najbliższej dekady, czy to się da tak zrobić?
czy coś takiego No tutaj robicie? wchodzimy już w tak zwany obszar analizy trendu, a potem dalej na przykład w scenariuszowanie, no bo samo wykrycie trendu, czy też natrafienie na jakieś zjawisko, które jest narastające, interesujące z perspektywy na przykład danego biznesu, no to jest tak naprawdę początek drogi. Potem walidujemy jeszcze tą zmianę, którą ten trend niesie i tutaj tak naprawdę właśnie wjeżdżają te wszystkie parametry, o których mówisz, czyli staramy się różnymi też metodykami, na przykład metodami delfickimi, czyli z pomocą różnych ekspertów, no zwalidować, kiedy ta zmiana mogłaby nastąpić, jakie by mogły być jej implikacje, na przykład dla danego biznesu. No bo często też jest tak, że nam może się wydawać, że ta przyszłość jeszcze się nie wydarzyła, a jakiś ekspert może nas wyprowadzić z błędu i powiedzieć: słuchaj, moja firma produkuje albo używa włosów, podaję ten przykład włosów, od 2 lat jako materiału tekstylnego, który sprzedajemy na przykład na rynki skandynawskie, tak? Więc to jest też taka kwestia głębokiego zanurzenia się już w analizę konkretnego trendu, żeby też wyłapać właśnie te możliwe szanse, ale też ograniczenia, bądź też jakieś zagrożenia, które z konsekwencją rozwoju takiego trendu się wiążą. Tutaj też wchodzimy potem w obszar scenariuszowania i tu może już nie będę zabierać też w obszarów, które gdzieś inni eksperci na pewno też świetnie wykorzystują, bo no jesteśmy w stanie zaprojektować różne scenariusze. W tej sztuce scenariuszowania, w której wykorzystuje się no, na przykład narzędzia takie jak matryca 2x2, projektujemy na przykład 4 możliwe scenariusze rozwoju przyszłości z udziałem konkretnych trendów. I tutaj staramy się zawsze to scenariuszowanie przeprowadzać w taki sposób, żeby ono było izoprawdopodobne. To znaczy staramy się te scenariusze w taki sposób przedstawić, żeby każdy z nich wydawał się nam możliwy do wydarzenia, bo ta przyszłość, tak jak już tutaj koleżanki powiedziały, no zależy też od po prostu naszych decyzji teraźniejszości. Okej, dobra. Dzięki wielkie. Ale myślę też, jeśli mogę wtrącić jedną rzecz, i to trochę jakby ubiegnę wypowiedź pewnie Kasi i Anoty, że można zaprojektować i wykorzystać takie scenariusze, które są kompletnie nieprawdopodobne, a jednak konieczne do tego, żeby dojść do momentu, w którym wybierzemy tę przyszłość, która dla nas jest potrzebna albo przez nas oczekiwana. Więc ten moment, o którym mówi Monika, jest bardzo, wydaje mi się, szczególny dla biznesu, bo w biznesie jest bardzo duże oczekiwanie, że scenariusze, z których będziemy wybierać, będą najbardziej prawdopodobne albo będą najbardziej oczekiwane, ale też możliwe do zrozumienia przez osoby, które biorą udział w takich procesach scenariuszowania, bo też trzeba pamiętać o tym, że praca z przyszłością to jest jednak praca z wyobraźnią i bez umiejętności wyobrażania sobie różnych rzeczy i bez pobudzania tej kreatywności i takiego sposobu myślenia innego niż dotychczas, bardzo trudno jest osiągnąć jakiś wymierny efekt, a przez wymierny efekt mam na myśli aplikowalne w codziennym biznesie rozwiązania. Ale to, o czym pewnie za chwileczkę powie Kasia, czyli te scenariusze, które są niemożliwe, które są spekulacją, są, wydaje mi się, też kluczowe do tego, żeby ćwiczyć wyobraźnię i umiejętność w ogóle pracy z przyszłością. Tak, a my to tylko dodamy jako osoby analizujące trendy, wykrywające je, no, tworzymy zasób do tych ćwiczeń dla wyobrażenia sobie, bo czasami bardzo ciężko jest komuś usiąść i powiedzieć: ok, jak będzie wyglądała przyszłość, nie wiem, miast za 10 lat, jeśli nie mamy jakiegoś materiału, do którego moglibyśmy się odwołać. Często ja też podaję te przykłady trendów jako po prostu coś: zobaczcie, jest taka możliwość, to może się tak rozwijać, tak? Widzimy, że to się już dzieje, więc to jest też taki moment, który pomaga nam złapać tą mapę przyszłości na samym jej początku. To ja troszkę skorzystam z tych fragmentów, które teraz padły i chciałbym skierować pytanie do Kasi Konkel, bo ty, Kasiu, powiedziałaś o tym, że mapujesz takie bliską przyszłość, czy bliższą przyszłość. I wyjściowo chciałem cię zapytać o to, jak to się robi, bo nie wszyscy przecież mogą to wiedzieć. Ty zajmujesz się projektowaniem przestrzeni też na przykład retailowych, czyli wpływasz na to, jak robimy zakupy, krótko mówiąc. Ale sobie pomyślałem o tym, że w swojej pierwszej jakby wypowiedzi tutaj padło to, że projektujemy, czy współpracujemy z biznesem, który ma pewien horyzont oczekiwań i pewne uwarunkowania, a z kolei uwaga Agaty i też uwaga Moniki była o tym trochę, że projektowanie przyszłości jest wymagającą
od strony odbiorcy tych projektów czynnością. Nie na wszystko jesteśmy gotowi. Na pewno niektóre wizje przyszłości są bardzo trudne do przyjęcia, więc to jest poznawcze wyzwanie, jest to emocjonalne wyzwanie, jest to też biznesowe wyzwanie, żeby się tym zająć. Więc tak w zasadzie, Kasiu, chciałem Ci dać dwie możliwości. Możesz opowiedzieć o tym, jak pracujesz, tak? Bo nie wszyscy się na tym znają, nie wszyscy to wiedzą, więc pewnie się chętnie o tym dowiedzą, ale też może właśnie jak się ugaduje tę wizję przyszłości z biznesem w pewnym sensie. Bo to jest chyba negocjacyjny proces jednak. Pozwolę sobie zacząć od tego pierwszego obszaru, jakby kontynuując te wątki dotyczące otwartości na wyobrażanie i spekulacje. To pole negocjacji jest dość małe, jeżeli chodzi o ten obszar taki dopuszczalnych scenariuszy, bo w naszym przypadku na podstawie takiej pracy z trendami, która też jest ważnym elementem w naszej pracy, my sami takim klasycznym trend watchingiem się nie zajmujemy, raczej czerpiemy z różnych źródeł albo współpracujemy z osobami, które pracują dla tych samych organizacji, dla których my pracujemy. I naszym wyzwaniem jest właśnie takie zoperacjonalizowanie tego, co oznacza dany trend dla tu i teraz tego biznesu. I to jest taki największy jakby element, który trzeba zrobić, czyli zbudować ten most pomiędzy tą przyszłością taką wyobrażoną, a miejscem, w którym oni się w tej chwili znajdują i też tym, jak rozdzielić zasoby, które posiadają na te, które zajmują się teraźniejszością i te, które powinny projektować rozwiązania, które pozwolą ubezpieczyć ten biznes w przyszłości. I niestety jest tak, że w bardzo wielu sytuacjach, w których ja pracuję, jeżeli nie pracujemy z działami R&D, które w ogóle mają zupełnie inaczej ten wektor ustawiony, po prostu bardzo mocno w stronę przyszłości, jakby o to chodzi, tylko jeżeli pracujemy na przykład z zarządami albo z całym spektrum, powiedzmy, organizacji retailowej, no to raczej to jest tak, że te scenariusze, które budujemy, muszą być sparametryzowane. I my, stawiając pewne hipotezy wzrostu, definiując hipotezy wzrostu, ja zaraz wrócę te 2 kroki dalej, żeby powiedzieć, jak pracujemy i skąd to nazewnictwo się pojawia, to my te hipotezy wzrostu musimy obudować takimi właśnie szansami na wdrożenie. Czyli robimy podobną w strukturze pracę, jak w pracy z trendami, tylko tak kilka kroków, jakby kilka pięter percepcyjnych niżej, to znaczy bardzo blisko teraźniejszości. Dlatego ja mówię, że to są te scenariusze bliskiej przyszłości, bo naszym wyzwaniem jest zaprojektowanie przyszłości w takim kontekście, czyli na przykład zaprojektowanie lepszego doświadczenia konsumenckiego. W kontekście omnichannelowym, czyli zarówno przestrzeni, którą projektujemy w ramach naszej grupy z architektami ze Szwicko-Górski, gdzie jakby definiujemy tą konkretną potrzebę, gdzie pracujemy bardzo blisko metodologicznie, tak jak klasycznie w user experience pracują projektanci różnego rodzaju rozwiązań, to my przenieśliśmy tą ideę na pole projektowania przestrzeni i aranżacji tej przestrzeni, ale też w projektowaniu takiego pełnego właśnie w kontekście tej relacji omnichannelowej, czyli wielokanałowej, relacji danej marki z konsumentem. No i nasza praca zwykle polega w ten sposób, że jest jakiś problem, jest jakieś wyzwanie, albo jest po prostu potrzeba zaprojektowania nowej przestrzeni fizycznej, sprzedażowej, osadzonej w tym kontekście omnichannelowym, a my zderzamy to oczywiście z trendami, czyli próbujemy wyjść już troszeczkę w taką przyszłość związaną z nowymi praktykami konsumenckimi, dlatego że cały obszar związany z konsumpcją, bardzo szeroko pojętą, w tej chwili jest jakby organizowany przez dużo większą ilość trendów niż jeszcze nawet 5 lat temu. Dlatego, że to, co już dzisiaj padło w różnych momentach, jak się przedstawialiście, kwestia związana z propozycją jakby partycypowania w kulturze, to w moim świecie nazywamy to też ekonomią popołudniowych przyjemności. I to jest bardzo konkretny kawałek biznesu, tak? Który się bardzo mocno rozwija. A w tej chwili w ostatnich projektach na przykład zajmowaliśmy się ekonomią nocy i w ogóle tym, jak żyją ludzie, którzy preferują aktywność nocną i jak już zmienia się świat i przestrzeń i bardzo ogromnie dużo produktów, ale też sposobu organizacji tej przestrzeni ze względu na to, że dopuszczamy
taką potrzebę konsumpcyjną. Kiedyś po prostu ta konsumpcja nocna nie funkcjonowała albo funkcjonowała w ściśle określonych niszowych obszarach, niekoniecznie licujących z akademią, więc nie będę ich tu poruszać. Natomiast ona się bardzo mocno poszerza i się okazuje, że przez to, że ta nasza neuronormatywność jest zupełnie inaczej definiowana, to zaczyna być potrzebą, którą biznes chce zaopiekować, chce na niej, mówiąc językiem bardziej dosadnym, zarabiać, no więc przenosimy się znowu w zupełnie inny obszar. Więc my te trendy musimy wziąć pod uwagę. Mamy problem biznesowy, mamy zasoby, które ma ta organizacja, bo naszym celem jest jakby projektowanie rozwiązań, które można wdrożyć. A jesteśmy takimi bardziej rzemieślnikami, którzy jakby wyszli z takiego etapu, w którym możemy zarysować fantastyczną, wałową przyszłość, która nigdy nie zostanie zrealizowana ze względu na albo brak zasobów, albo zbyt mały obszar możliwego wdrożenia, na przykład dla bardzo dużej demokratycznej organizacji. I to, co my najczęściej robimy w projektowaniu, to jest coś, co Tobie, Seweryn, jest bardzo bliskie i w sumie prawda jest taka, że u nas jest to dzięki Tobie w naszym myśleniu, czyli my analizujemy praktyki. To znaczy zajmujemy się projektowaniem przyszłości przez to, że w tej teraźniejszości, ale też przeszłości, czyli bardzo mocno antropologicznie, znowu jesteśmy w jakimś takim współbrzmieniu z naszymi przedstawieniami się, analizujemy, jak ludzie robią rzeczy w obszarze konsumpcji, w duchu właśnie omnichannelu, bo do naszego rynku myślenie pryzmat praktyk można było zastosować przez to, że analizy, które prowadzimy na zasadzie, nie wiem, znaczeń tego, jak ludzie robią rzeczy, ale też kanałów, z którymi marki się z nimi kontaktują, przestało działać. Nie można tego robić liniowo, równolegle, trzeba to robić razem w jednym obszarze. No i na tej podstawie tworzymy scenariusze możliwych hipotez rozwoju w różnych obszarach, czy to produktowych, czy to poprawienia doświadczenia konsumenckiego, czy to stricte takich już dosłownie projektowania konkretnych rozwiązań, na przykład nowych mebli kasowych. To są bardzo różne poziomy wdrożeniowe. No i musimy zawsze taki scenariusz sparametryzować, czyli powiedzieć naszemu klientowi, co się może wydarzyć, jaka jest szansa na to, że realnie to przełoży się na wyniki biznesowe. I jeżeli jest taka możliwość, to robimy testy po prostu w rzeczywistości i wyciągamy wnioski, a potem robimy wdrożenia w skali sieci. Tak to mniej więcej u nas wygląda. Kasiu, bardzo dziękuję za też wiele szczegółów, o których opowiedziałaś, szereg znowu ciekawych pojęć, ekonomię nocy i tak dalej. Ja tak słuchając Cię miałem wrażenie, że trochę Twoja wypowiedź pokazuje projektowanie przyszłości jako czynność nie tyle, czy nie tylko intelektualną, ale też społeczną, w tym sensie, że dogadujemy tę wizję przyszłości w pewnych konkretnych kontekstach. I trochę odbijając się od tego stwierdzenia, czy tego założenia, chciałbym zadać pytanie Jackowi, który przedstawił się jako człowiek, który ma mało wspólnego niby z przyszłością, ale ja przecież wiem, Jacku, że zajmowałeś się miastami, czy zajmujesz się miastami, nie tylko w kontekście dzielnic Krakowa, ale także w kontekście zjawiska, które się często nazywa Smart City. I troszkę w duchu tego społecznego projektowania przyszłości chciałem Cię zapytać o projektowanie przyszłości miejskiej, ale z jakimś takim uwzględnieniem aspektów politycznych tej przyszłości. To znaczy, wydaje mi się, że można założyć, że wizje przyszłości nie są niewinne, tylko są uwikłane w różne, nie tylko biznesowe, ale też polityczne konteksty i ideologiczne konteksty. Czy to jakoś w projektowaniu przyszłości miast jest widoczne? No absolutnie. Ja już mieliśmy nawet osobny Sotech Lab poświęcony Smart City, więc to nie ma potrzeby wracać do moich bardzo krytycznych zapatrywań na Smart City, ale też w duchu tych, nawiązując do tych kilku wypowiedzi, to przede wszystkim widziałbym tutaj to napięcie, które też zidentyfikowałeś, które bardzo dobrze pokazuje też specyfikę myślenia o przyszłości, właśnie bardziej business oriented versus, ja nazywam to może nawiązując do tego, co powiedziała Kasia, nazwałbym swoją pracę jako, powiedziałbym, samorodny trend watching w ramach ekonomii przedpołudniowych przyjemności, czyli mojej pracy, bo faktycznie jest tak, że ja widzę też praktyki społeczne jako podstawę do
zrozumienia różnych rzeczy, bo tak jak patrzę i teraz ktoś mi kiedyś powiedział, że mam niepokojąco niebezpieczne zainteresowania badawcze, bo jak zajmuję się gated communities, to potem ich jest w Polsce dużo. Jak zająłem się telepracą i tym, jak ludzie pracują z domu, to potem się pojawiła pandemia. Jak się zajmowałem gentryfikacją Nowej Huty, to potem się pojawiła gentryfikacja, więc być może to jest rodzaj intuicji, który jest przydany mi osobowo, a być może, i w to wolałbym wierzyć, to jest raczej właśnie ta perspektywa antropologiczna wynikająca, dla mnie bliska też w duchu polityczności i krytyczności jest, nie wiem, właśnie antropologia feministyczna, to znaczy właśnie patrzenie z marginesów na centrum. I ten rodzaj optyki, który stosujemy właśnie do małych poligonów badawczych, do bardzo niszowych praktyk, wydaje mi się, że pojawił się w wypowiedzi Moniki, Kasi, jako element ważny. No nie na darmo wszystkie pojęcia typu desk research, field research, wyjścia w teren i tak dalej. To jest, wydaje mi się, że to jest na tym poziomie spotykamy się i możemy mówić o dokładnie tym samym doświadczeniu. Nie mam na przykład oprzyrządowania dotyczącego przyszłości. Natomiast już wracając do twojego pytania o projektowanie przyszłości miast, mam wrażenie, i tu wracam do swojego przedstawienia, że też przeszłość już była, albo jak powiedzieliście, no, ja robię ćwiczenia z osobami, z którymi pracuję na zajęciach właśnie w ramach trendwatchingu, albo po prostu ze studentami, z którymi zajmujemy się miastem. Z ciągłego właściwie no pytanie się pojawia, co takiego nowego się dzieje w tym mieście. Tak naprawdę to jest tylko kwestia gęstości i skali. Natomiast procesy, które odnotowywaliśmy lata temu, wieki temu, tysiąclecia temu, są bardzo podobne. Dla mnie z perspektywy antropologicznej rewolucją miejską jest rewolucja neolityczna, kiedy za przeproszeniem osiedliśmy i zaczęliśmy zbierać nasionka. To jest ta perspektywa, która patrząc w takiej strukturze długiego trwania jest jakoś ważna i dla mnie ogarnialna. Mam też pewną, a propos polityczności, i to widać na przykład w Smart City, ale w ogóle to jest też w toku tej dyskusji i napięcia między zorientowaniem na biznes czy wymyślaniem trendów, mam też pewien taki problem związany też z tą naszą tu i teraz, czyli takim właśnie znowu świadomością pewnej półperyferyjności i niuchaniem trendów ze świata, szukaniem tego. Nie wiem, nie trudno mi to jakoś, mi jako właśnie antropologowi trudno też podchodzić do rzeczywistości projektowania przyszłości w sposób jakiś bezdyskusyjny. Tak. Bardziej bym pewnie szedł w stronę tego, o czym mówiła Agata, czyli takiego ćwiczenia z wyobraźni na własne potrzeby, albo na potrzeby naprawdę bardzo, bardzo, bardzo daleko posuniętych spekulacji. Nie wiem, w poniedziałek byłem na jakimś panelu poświęconym właśnie edukacji w kontekście no, głównie generatywnych wszystkich technologii, uczenia się i tak dalej. No i wszyscy mówili, no tutaj musimy uczyć uczenia komputatywnego, musimy myśleć tak jak ten. Pytanie na przykład, czy nie powinniśmy myśleć, że jak w ogóle zaczniemy, czy nie powinniśmy na nowo wymyślać tego, czym jest nuda na przykład, bo to jest taki wątek, który rzeczywiście za chwilę biznesowo w ramach nocnej ekonomii popołudniowej, przedpołudniowej, on też wypłynie, ale to są jakieś takie bardziej generalne pytania, więc nie wiem, strasznie chaotycznie. Chciałem tylko powiedzieć, że lubię o tym myśleć w ramach niezobowiązujących spraw i wydaje mi się, że antropologiczny ogląd, tak jak powiedzieliście, skoncentrowany na praktykach i w moim przekonaniu im lepiej znamy to, im dokładniej znamy rzeczywistość tu i teraz, tym lepiej jesteśmy w stanie projektować, przewidzieć, a potem być może i też podprojektować, bo nie użyłbym pewnie. Mam też problem z pojęciem projektowania, bo z mojej perspektywy antropologa, też zajmującego się miastem czy architekturą, to naszym problemem jest przeprojektowywanie wszystkiego, więc podprojektować tę rzeczywistość tak, żeby ona służyła lepiej nam, obywatelom, bo tutaj już kończę, docieram do sedna, czyli do polityczności, bo to obywatel,
człowiek, użytkownik jest najważniejszy, a to czy to metki, z jakimi się ludzie potrafią posługiwać, raz nazywając coś miastem rezylientnym, potem zrównoważonym, a potem smart, są zadziwiająco szybko i łatwo zmienne, więc tym bym się raczej nie przejmował. Przepraszam za chaos wypowiedzi, kończę. Dzięki, Jacku. Ja nie wiem, czy można mówić o przyszłości w jakiś uporządkowany sposób, czy warto tak mówić. Ja bym może wyciągnął, tak, z tego co powiedziałeś, jeden wątek o tych przedpołudniowych aktywnościach możliwych i tak sobie pomyślałem, jak bardzo myślenie o przyszłości, również o radykalnych scenariuszach tej przyszłości stało się elementem codzienności i stało się takim emocjonalnym wyzwaniem w codzienności, no bo jednak musimy brać pod uwagę różne scenariusze, które niedawno całkiem były nie do pomyślenia, a są do pomyślenia. To ja się boję, Jacku, że to twoje zajęcie się majsterkowaniem to zapowiada jakiś masowy blackout. Znaczy może nie blackout, ale myślę, że w kontekście tego, co robią z nami technologie i jak będzie wyglądała praca w przyszłości, no to jest jedyny dla nas ratunek poza uciekaniem w hedonizm przed lub popołudniowy, to jest pewnie jedyna szansa na zachowanie naszego człowieczeństwa w duchu wykonywania sensownej pracy. To jest niesamowite rzeczywiście. Jeszcze kwestie roślinne i jakby takie tak. są może istotne. Okej, ale dzięki, Jacku. Chciałbym zadać teraz pytanie Kasi Janocie. Tak krótko je zadam tym razem. Chciałem cię zapytać o właśnie to projektowanie spekulatywne. Żebyś mogła przybliżyć, wiem, 100 razy już to robiłaś, na pewno, ale nie wszyscy to przecież znają, to jest ciągle świeża idea, więc jakby co to jest, jak to się robi i komu to się przydaje? Okej. Ja teraz po wypowiedzi Jacka myślę o tym podprojektowywaniu, jakby to jest super ciekawy motyw. Podprojektowanie spekulatywne też pewnie by nam się przydało, ale zanim do tego przejdziemy, projektowanie spekulatywne to jest jakby taki obszar designu, który trochę stara się uciekać przed takimi tradycyjnymi ścieżkami, jakimi podąża design i może służyć nam do różnych rzeczy. I teraz jest tak, projektowanie spekulatywne może być czymś, co pojawi się na końcu tego procesu, który Monika opisała jako swój tam właśnie, że ma proces jakby tworzenia różnych scenariuszy, identyfikacji sygnałów, trendów i gdzieś na końcu jakby pojawiają się dane i projektowanie spekulatywne może być narzędziem, które zaprzęgnie jakby cały ten warsztat projektowy do tego, żeby stworzyć prototypy, które unaocznią trochę tą przyszłość, która gdzieś tam się pojawia w raportach. I to jest taka jego fajna moc, no bo często słowa nie mówią tak dużo jak różnego rodzaju wizualizacje, więc jakiś taki prosty przedmiot. Tutaj mam taki przykład z takiego studia Superflux z Londynu. Oni zrobili na przykład taki prototyp powietrza z przyszłości we współpracy z naukowcami, który po prostu pozwalał powąchać spekulatywnego powietrza w Arabii Saudyjskiej tam za 30 lat na przykład, nie? I po prostu ludzie mieli szansę tego doświadczyć i pomyśleć, czy my chcemy tam iść. Więc to jest jakby ta jego jedna strona, gdzie ono może się przypiąć do różnych danych, które istnieją i dać nam różnego rodzaju prototypy. Druga strona to jest taka strona, która w ogóle stara się uciekać od danych, uciekać od rynku w ogóle i to jest też taka ciekawa rzecz, no bo współczesne projektowanie czy przeprojektowanie, tak jak powiedział Jacek, no ono często jakby tworzy nam nadmiar przedmiotów, nadmiar wizji, nadmiar rzeczy, które często bardziej szkodzą niż pomagają i tutaj to spekulowanie jest taką próbą ucieczki od tej rzeczywistości rynkowej, gdzie musimy monetyzować wszystko, co istnieje i próbą ucieczki też, no można powiedzieć, że od tej kapitalistycznej wyobraźni, tak? Czyli jakby poszukania innego rodzaju wyobraźni, która będzie bardziej służyła nam jako ludziom po prostu, niż jakimś na przykład organizacjom, które chcą czerpać korzyści z tej naszej działalności. I oczywiście to jest taki trudny obszar w projektowaniu, no bo on nie jest super dochodowy. Gdzieś tam można powiedzieć, że on dotyka obszaru sztuki i tutaj projektowanie się mocno przytula z tą sztuką, nie? Bo mamy też znowu jakby różne prototypy takie wizualne, które nas poruszają. I tutaj w tym obszarze projektowania chodzi o to, żeby wzbudzić emocje i też pokazać ludziom znowu jego możliwe przyszłości. Ważnym narzędziem, takim też podkradzionym trochę ze świata Foresightu jest taki stożek przyszłości, który nam pozwala pokazać takie przyszłości, których bardzo nie chcemy, które nas prawdopodobnie zabiją, no i takie, których byśmy chcieli. Gdzieś tam na końcu tego spektrum jest utopia, ale szukamy raczej czegoś, co będzie dla nas dobre i fajne. I tutaj znowu możemy sobie prototypować te przyszłości na różne sposoby.
w zależności też od tego, jakie tutaj będzie czasowe spektrum, nie? Bo tak jak powiedziała Katarzyna, wy bardziej siedzicie bliżej naszego czasu teraz, a znowu projektowanie spekulatywne może nas wysłać 20 lat naprzód i po prostu pozwolić sobie wyobrazić różne rzeczy. I tutaj dla mnie osobiście, kiedy ja je gdzieś tam praktykuję, no to super ważnym aspektem jest to ćwiczenie wyobraźni, czyli to, o czym powiedzieliście wcześniej, czyli to, że my się trochę uczymy wychodzić poza to, co znamy i trochę przełamujemy nasze ograniczenia i to gdzieś tam może być pomocne i dla osób, które projektują, ale też które używają teraz technologii w dużej mierze. Jest też taką próbą do podjęcia krytyki tego, co istnieje, nie? Bo jak sobie wyobrazimy inne scenariusze, no to jest nam łatwiej spojrzeć na tą rzeczywistość i pomyśleć, no nie, no jakby nie podoba mi się tutaj, nie? Chciałabym, żeby to inaczej wyglądało. Więc tak, można powiedzieć, że to jest taka platforma do wyobrażania sobie rzeczy. Tak, chyba tyle. Chyba, że chcecie dopytać jeszcze o coś. Bardzo to jest ciekawe. Znaczy nie przestaje mnie ta idea projektowania spekulatywnego ciekawić. Też się nieraz z nią czasem bawię, ale powiem Ci, że mam z tym jedną trudność podstawową, bo tam często jest mowa o pewnych preferowanych i niepreferowanych formach przyszłości. Zawsze mnie zastanawia, jakby według jakich kryteriów to preferowanie się odbywa, kto te kryteria wybiera, kto decyduje, w czyim imieniu działa, za czyje pieniądze działa, albo za czyje wpływy działa tutaj. Więc gdy pada ten moment wyboru albo jakiegoś usytuowania się względem tego, to mam wrażenie, że różnie się sytuujemy względem różnych wizji przyszłości, bo są takie oczywiste, no jakby nie chcemy się spalić na tej planecie, to jest jakby... Większość ludzi się przynajmniej nie chce spalić, a niektórzy tak, właśnie znowu, nawet to jest problematyczne. Tak. Ale może wrócimy do tego jeszcze. Bardzo dziękuję, Kasiu. Najbardziej chyba klarowne przedstawienie tego, co to jest projektowanie spekulatywne, jakie słyszałem w życiu. Ja chciałbym przekazać tak zwany mikrofon Agacie, ale jeszcze zanim to zrobię, chciałbym do wszystkich osób, które nas słuchają, zwrócić się z taką opcją, że można napisać pytanie na czacie. My postaramy się to pytanie wpleść w nasze pytania albo zadać osobno w jakiejś rundzie, więc bardzo Was do tego... W niedalekiej przyszłości. W niedalekiej przyszłości. Tak. 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 Dzięki, Sewerynie. Przejmuję głos, natomiast niestety legł w gruzach mój plan dotyczący pytania tego, jak w danych obszarach każdy z Was wykorzystuje swoją przyszłość, bo mam wrażenie, że każdy z Was o tym już opowiedział, trochę opowiadając, mówiąc o tym, jak pracujecie z przyszłością na co dzień, ale dlatego skręcę w tą ścieżkę, o której mówił trochę wcześniej Seweryn, czyli na jakiej podstawie wybieramy tę przyszłość, którą realizujemy. Bo z jednej strony wiemy, że projektowane są różne możliwe scenariusze i tak jak Kasia powiedziała, to są ćwiczenia z wyobraźni. Też dla mnie zawsze scenariusz jest jakąś formą repercepcji, czyli takim przyczynkiem do zmiany myślenia o sytuacji, w której możemy się znaleźć albo w której się znajdujemy. Ale z drugiej strony, na jakiej podstawie Wy podejmujecie decyzję, którą ścieżką prowadzić klienta w określoną przyszłość? Czy macie jakieś sposoby, metody, które wskazują Wam, którą przyszłość wybieracie? Tutaj zapytam Kasię Konkel o tę najbliższą przyszłość, bo ona pewnie będzie najbardziej oczywista, chociaż mogę się mylić. To znaczy, tak bardzo wprost odpowiadając, to co my się staramy robić w pracy z naszymi klientami, to proponując tą przyszłość, którą projektujemy, czy ona ma taki wymiar namacalny, jest jakąś przestrzenią, którą w nowej formule chcemy zaproponować klientowi, czy to jest nowy produkt, nowa w ogóle ścieżka albo nowy w ogóle model biznesowy, bo czasami tak jest, że organizacje, z którymi pracujemy, szukają innego pomysłu na zafunkcjonowanie w tej przestrzeni konsumpcyjnej. Pewnie obserwujecie też to, że dużo jest teraz takich sytuacji, w których marki działające w różnych obszarach, na przykład beauty i fashion, się konsolidują i proponują coś razem swoim konsumentom. W związku z czym tego typu rzeczami też się zajmujemy. I to, w jaki sposób my się staramy wybrać scenariusz, to jest właśnie ten taki element naszej bardzo rzemieślniczej i mało łałowej pracy, w przeciwieństwie do agencji reklamowych czy tradycyjnych agencji badawczych, które
po prostu rysują te scenariusze takie albo bardzo data-based, czyli tylko pokazują wyniki i uchylają się od tworzenia rekomendacji, albo firm, które rysują fantastyczny scenariusz, gdzie jedynym tym elementem organizującym wybór jest poziom zachwytu odbiorcy, który za ten scenariusz płaci, nie? To my staramy się budować trzecią drogę, która polega na tym, że budując taką wielowymiarową analizę potencjalnych wyborów kluczowych klientów, budujemy rekomendacje najbardziej prawdopodobne, która ze ścieżek może przynieść największy jakby zwrot z inwestycji, bo my pracujemy w tych obszarach naszemu klientowi. Natomiast to, czego dotknęliście, mnie teraz bardzo mocno rezonuje, bo wiadomo, że chcąc robić to, co robię, też staram się szukać wzorców i inspirować poza kontekstem takim czysto konsumpcyjnym, też patrząc na różne modele podejścia do rynku i w ogóle mocno teraz dziś mierząc się z tym, że mam poczucie, że jesteśmy w momencie, w którym powinniśmy ten rynek zaprojektować od nowa, to ja bardzo mocno doświadczam tego, że żadne wyższe cele nie zostaną zrealizowane, jeżeli tą przyszłość będziemy projektować za pieniądze poszczególnych biznesów. To znaczy, jeżeli my mamy wpłynąć na praktyki poszczególnych obywateli, konsumentów, użytkowników, możemy tego człowieka nazywać w bardzo różny sposób, co jasno definiuje kontekst, w jakim będzie w relacji z fundatorem danego rozwiązania, to jeżeli ten fundator nie będzie miał jakiejś innej ramy, która będzie kierowała będzie tworzyła ramę dla jego wyborów scenariuszy przyszłości, to on będzie zawsze wybierał scenariusz, który najbardziej zabezpiecza jego zysk. I teraz w zależności od tego, czy ten zysk on jakby chce planować krótko czy długoterminowo, to taką perspektywę w tej hipotezie wzrostu będzie nam narzucał, tak? Czy to mają być projekty, które bardzo szybko będą przynosiły zwrot, albo po prostu rezultat widoczny, namacalny, bo to nie zawsze musi być bezpośrednio jakieś podniesienie obrotów czy odwiedzalności danego punktu. Te cele mogą być różne, ale one gdzieś tam są silnie biznesowo określone. I jedyny wyłom taki, który w tej chwili zaczynam obserwować i traktuję go jako jaskółkę i uwielbiam, jeśli w naszej pracy pojawiają się te wątki, dotyczy tego, że już troszeczkę inaczej w tej chwili podchodzimy do projektowania rozwiązań związanych z cyrkularnością, ponieważ pojawił się ten link pomiędzy optyką fundatora, na potrzeby tej rozmowy tak sobie nazwijmy, ludzi, którzy zarządzają biznesami, a ramami, w której on może tą swoją optykę realizować, bo te ramy zaczynają go dotykać. One nie są jakimś takim po prostu aspiracyjnym spektrum wspólnych, podzielanych wartości, tylko zaczynają mu organizować świat. I jeżeli my nie zaczniemy się zajmować tym, żebyśmy zrobili jakieś widzialne ręce na rynku, tylko będziemy cały czas wierzyć w to, że jest niewidzialna ręka rynku, która po prostu to wszystko porządkuje, a my ją mamy zdekodować i sprawić, żeby zarabiała na nas, to jeśli tego modelu w jakiś sposób wspólnie nie zaprojektujemy inaczej, to te mechanizmy, które organizują nasze codzienne wybory, będą projektowane poprzez fundatorów, którzy na tych wyborach chcą zarabiać. Nie zmienimy tutaj tego sposobu wybierania scenariuszy przyszłości, dlatego że w naszej pracy my możemy rysować wiele scenariuszy, hipotezy wzrostu, które budujemy i rysujemy i oparametryzowujemy, tak? Czyli dajemy te takie elementy, w których oni mogą w tych scenariuszach spekulatywnych się odnaleźć, bo to jest trochę też tak, tylko że ta nasza spekulacja jest mocno ograniczona ich gotowością do wyboru tego czy innego rezultatu, tak? Bo my nie możemy zabierać ich cennego czasu spekulacjami, które są z definicji jakby przez nich niechciane. I to jest dla mnie szalenie ważny aspekt i parę razy on tutaj w tych wcześniejszych wypowiedziach wybrzmiał, bo jak realizujemy nasze projekty i wiecie, schodzimy z tego poziomu trendów, aspiracji, potrzeb i realnie potrzebnych zmian, które musimy wdrożyć i zaprojektować, do codziennych decyzji biznesowych wielkich czasem graczy, takich, którzy organizują wybory konsumenckie w całej Europie na przykład,
no to jest bardzo smutne, że trudno się jest przebić z tymi akcentami. I ta cyrkularność, o której wspomniałam, przez to, że ona ma jakąś perspektywę czasową, przez to, że Holendrzy to już wdrożyli, że Niemcy w przyszłym roku mówią, że to zrobią, a rynek europejski jest powiązany, to nagle osoby, dla których to były takie wątki, powiedziałabym, bardzo awangardowe, tak to ujmijmy delikatnie, zaczynają to w ogóle włączać w swoje plany biznesowe i my mamy przestrzeń na przykład, żeby pokazywać, jaki dana marka ma potencjał wśród swoich konsumentów, na ile zbudowała trwałą relację, żeby ci konsumenci wspierali ją w realizacji wymogów, jakie ESG czy gospodarka zamkniętego obiegu w kontekście na przykład biznesu modowego już za chwilę na nich narzuci. I się okazuje, że konsument nie tylko będzie nęcony ceną, łatwością dokonania zakupu, poziomem przyjemności, ale że też musimy z nim zbudować relację, w której on nam zaufa i będzie chciał nam pomagać wywiązywać się z pewnych nowych obowiązków, które jako producenci mam nadzieję, że będziemy mieli, no będą mieli nasi klienci, bo bez tej zewnętrznej ramy scenariusze, które są wybierane z perspektywy naprawdę krótkoterminowej i sparametryzowanej w bardzo konkretny sposób. Jasne. Dzięki, Kasiu. Mam tutaj dużo wątków dotyczących jakby, ale być może mojej wewnętrznej niezgody na przygotowanie tylko i wyłącznie takich scenariuszy, które chciane są przez klienta, bo ja w swojej oportunistycznej naturze zawsze przygotowałabym taki, który mimo wszystko nie jest chciany, po to właśnie, żeby pokazać, że są możliwe zupełnie inne przyszłości i na to też powinno się być przygotowanym. A myślę sobie też, że takim błędem metodologicznym, jaki czasem popełniamy w pracy z biznesem, jest to, że nie pokazujemy scenariuszy, które są nieoptymistyczne, które pokazują tą wersję świata, która się wydarzy, kiedy nie podejmiemy tych wszystkich chcianych przez wszystkich innych zmian, które podnoszą zyski, tylko pokazujemy te, z których najłatwiej jest wybrać tę przyszłość, no bo też wiadomo, na koniec dnia realizowany jest jakiś cel biznesowy, ale wydaje mi się, że brak śmiałości i odwagi w tym, żeby pokazać przyszłość, która może się wydarzyć, jeśli dalej będziemy podejmować tylko i wyłącznie takie wybory, jest jakimś zarzutem, który biorę dla wszystkich, którzy pracują z przyszłością i pokazują te scenariusze. Ale myślę sobie, że tutaj mówiliśmy o bliskiej przyszłości, a ja chciałabym zapytać Kasię, Janotę, jak ty i czy ty w ogóle w swojej pracy z przyszłością spekulatywną masz klienta, który musi wybrać przyszłość, czy ty sama dla siebie i dla grupy roboczej, z którą pracujesz aktualnie, wybierasz te przyszłości i ilustrujesz je w bardzo odległej przyszłości? Jest w ogóle bardzo ciekawe określenie, że możemy wybrać przyszłość. Jakby wydaje mi się, chyba nie wiem, czy możemy, w sensie, a w ogóle ja, czy mogę wybrać dla kogoś, nie, jakby chyba nie w ten sposób działam. Czyli wydaje mi się, że ona jest już w dużej mierze jednak zdefiniowana, bo w kontekście jakby ocieplenia klimatu i tego wszystkiego jakby już wiemy, jaka będzie przyszłość, a teraz możemy trochę poprawiać swoją sytuację prawdopodobnie, nie? Więc jakby na pewno wiem, że nie mogę jej wybrać, bo ona już tam jest, to co już sobie powiedzieliśmy. Natomiast jakby tutaj działam w różnych obszarach. Mam to szczęście pracy ze studentami i tutaj jakby wykorzystuję te projekty spekulatywne do po prostu poszerzania naszego myślenia projektowego, pokazywania, że jest taki aspekt warsztatu projektowego i szczególnie dzisiaj jest on super ważny, więc jakby tutaj my po prostu spekulujemy różne przyszłości, no i rozmawiamy o tym, nie? Więc to jest taki aspekt miękki, bo ja nie muszę niczego wskazywać i no bardzo często jest jasne, czego bardziej chcemy, a czego nie, no bo niektóre są bardzo mroczne. I tutaj często ta przyszłość, akurat mam takie bardzo fajne ćwiczenie warsztatowe stworzone przez Situation Lab, tak zwaną rzecz z przyszłości, po prostu projektujemy różne przedmioty i rozmawiamy sobie o nich. Więc tutaj, tak, to jest dosyć prosta sytuacja. W grupie roboczej jest to o tyle ciekawe, że jakby sama grupa robocza w pewnym sensie no, jest takim naszym spekulatywnym projektem, no bo ona jest takim lepszym miejscem dla nas, które sobie kiedyś wymyśliliśmy na przyszłość i zaskakujące jest to, że bardzo często te nasze gdzieś tam plany, mamy co roku takie warsztaty strategiczne, gdzie sobie planujemy, jakby różne rzeczy wymyślamy i marzymy może też bardziej, nawet nie zawsze wiemy, że to się wydarzy, one się wydarzają bardzo często, więc tutaj jakby te 6 lat ostatnie pokazało mi, że w ogóle to myślenie o tym, czego chcę, co chcę robić, że to już bardzo pomaga po prostu w wejściu w taką praktykę, po prostu zaczyna się to robić, super ważny aspekt, robimy to z innymi, nie? Bo jednak jest tam te parę osób, z którymi działam i myślę, że to bardzo wzmacnia też taką determinację, żeby działać tutaj.
tutaj. I spekulatywnie w aptece mamy taki projekt o nazwie Agrocybernetyka, no i tam już stricte pracujemy w materii przyrody i po prostu prowadzimy różne eksperymenty. Co ciekawe, no tutaj nie wiadomo, jaki będzie efekt, bo są to różne eksperymenty na razie tam w labach, więc też zapraszam do apteki, gdyby ktoś był w Krakowie. Jest to taka próba znowu myślenia o przyrodzie w mieście i o tym, co może się wydziać, kiedy połączymy przyrodę z technologią i projektowaniem. I tutaj Kuba Kulesza jakby tam pewnie mógłby o tym więcej opowiedzieć, już tak bardziej precyzyjnie, ale to jest rzecz, którą tam robimy. No i trzeci aspekt, mam szczęście teraz robić coraz częściej projekty spekulatywne, co wcześniej nie było oczywistością, no bo projektowanie spekulatywne nie było czymś, o co proszą klienci, natomiast jakby pogłębiająca się teraz refleksja nad przyszłością, też popularność Foresightu, to sprawia, że ludzie się pytają o to, jak możemy w ogóle teraz projektować, czy możemy głębiej powiedzieć o tej przyszłości. No i tutaj najczęściej, jeżeli nad tym pracuję, no to po prostu robię warsztaty różnego rodzaju i tam wypracowujemy artefakty. Na przykład robiłam taki warsztat w ramach projektu NEST w mieście Dąbrowa Górnicza, gdzie spekulowaliśmy sobie różne przyszłości miasta z takimi bardzo różnymi, zróżnicowanymi wiekowo, doświadczeniowo i tak dalej grupami mieszkańców i tam to oni opowiadali o tym, właśnie o dystopii, protopii i o utopii, które gdzieś tam by sobie widzieli. I oczywiście tutaj nie wybierałam tej opcji, żadnej z nich, no bo jakby każda grupa opisywała to, co wypracowała, no i wiadomo, że dystopii nie chcieliśmy. I co? Czy tutaj jeszcze mogę coś dodać? Tak, to był ostatnio taki projekt i teraz zaczynam robić inny projekt jakby z tego obszaru, ale tutaj jeszcze nie wiem, jakie będą dokładnie efekty, natomiast znowu zakładam, że będzie to taka praca warsztatowa, gdzie wspólnie z uczestnikami wypracujemy pewne prototypy. Tutaj będą one oparte mocno na danych, no i pewnie znowu nie będzie tam jakiejś finalnej decyzji, dokąd chcemy iść, ale jakby ten projekt, który akurat ma być takim wsparciem do zbudowania strategii organizacji, gdzieś tam nakierowane na rzeczy, które są bardziej pożądane, na przykład przez osoby, które tam pracują i też jakby z perspektywy rozwoju takiego biznesowego, więc to będzie taki bardziej biznesowy projekt i sama jestem ciekawa też, w jakim kierunku on będzie zmierzał, bo jest to taka dosyć nowa rzecz. Jasne. Dzięki, Kasiu. Ja zatrzymam się przy przyszłości miast i zapytam Jacka o to, czy w miastach można wybrać przyszłość, do której zmierzamy. No, pojawił się, jak pracujemy, pojawił się wątek współpracy z klientami, no to wydaje mi się, że właśnie z tej perspektywy naszym klientem są studenci, obywatele, więc wyobrażam sobie, że bliską przyszłością, w kontekście też problemów, z którymi się stykamy, wydaje mi się, że byłoby projektowanie przyszłości jako usługa publiczna. Bo tak wychodząc od podejścia biznesowego do podejścia usługi publicznej, wydaje mi się, że to jest konieczne i to też jest zadanie nasze na uniwersytetach, zadanie nauczycieli, nauczycielek w szkołach, przedszkolach i tak dalej. To jest właśnie myślenie o przyszłości i nawiązując do tego, co Kasia powiedziała w kontekście cyrkularności, wydaje mi się, że to myśląc o miastach i też gdyby patrząc poważnie na to, czym jest cyrkularność, no to zwróciłbym uwagę na dwie rzeczy. O jednej już powiedziałem, cyrkularność oznacza domknięcie czy zamykanie kręgów, zataczanie kręgów, więc w tym sensie uważne przyglądanie się przyszłości jako rzeczywistości, która powinna nas uczyć tego, jak projektować. To jest jedna rzecz, a druga rzecz ważna z perspektywy cyrkularności to skrócenie ścieżek projektowania. W tym sensie właśnie im bliżej osoby, im bliżej miejsca, im bliżej sytuacji, tym ciekawsze rozwiązania i wydaje mi się, że no, ja też patrząc z perspektywy no, właśnie badacza społecznego, ale też kiedyś aktywnego, teraz bardziej sympatyzującego pozarządowca, no wiem, że to jest podstawa. Pytanie natomiast jeszcze zasadnicze też w kontekście roślinek, o których wspominała Kasia, to jest też pytanie, na ile powinniśmy te kolektywy myślowe rozszerzać poza człowieków, że tak powiem, i nie angażować, o czym dużo rozmawiamy z Agatą, między innymi innych podmiotów nieludzkich w to projektowanie przyszłości, czy przynajmniej uwzględnianie ich perspektyw albo przyjmowanie ich perspektyw w projektowaniu przyszłości. Więc patrząc z perspektywy tego, jak projektować miasto teraz, to rzeczywiście projektować je cyrkularnie, traktować projektowanie nie jako domenę zewnętrzną, ale w pewnym sensie usługę i wymóg publiczny,
robić to cyrkularnie, czyli krótkimi ścieżkami i ucząc się z przeszłości. I ostatnia kwestia to pytanie, kim projektować, czyli jak ten nasz kolektyw myślowy powinien być skonstruowany. I wydaje mi się, że ja zawsze z dużą sympatią zwracałem się ku międzygatunkowym podejściom i wydaje mi się, że to też jest bardzo, bardzo ważne w kontekście nie tylko, nie wiem, wykorzystywania naszego owłosienia do czyszczenia wody albo właśnie projektowania biotkanin, ale też nawet prosta, znaczy to jest też pytanie właśnie na temat świadomości tego, jak projektować przyszłość, jak ona jest, jak ta przyszłość jest już teraz. Kiedyś uczestniczyłem w jakimś spotkaniu tu w Krakowie dotyczącym strategii rozwoju miasta. Przychodzi człowiek, który spędził tam ostatnie 10 lat w Dolinie Krzemowej i mówi, że on bardzo by chciał, żeby tutaj było więcej pracowników kreatywnych i biznes IT się rozwijał, ale to jest niemożliwe w Krakowie, bo nikt nie uwzględnia, że ci ludzie nie mają dzieci, tylko mają psy, a tu nie ma w ogóle wybiegów dla psów i mieszkania są w ogóle niedostosowane dla psów i co my z tym zrobimy? To są rzecz, która, wiecie, w naszej bańce być może jest oczywista, dla innych będzie po prostu powodem do podśmiechujek nieustannych, ale to się dzieje i to jest po prostu tu i teraz, więc musimy niuchać i mieć to przyrządowanie, o którym mówiła Monika i Kasia, czyli ten bliski zasięg powinien być w naszej domenie. I też uważam, że to myślenie spekulatywne z kolei z drugiej strony jest bardzo wyzwalające w takim i potrzebne też do projektowania wielkich całości, jakim są miasta, ale te założenia cyrkularności i one dla mnie też byłyby bliskie. Nie tylko ze względu na fakt, że ta gospodarka cyrkularna jest i powinna być, ale też rzeczywiście, nie ukrywajmy, stoimy w obliczu dewzrostu i tego się nie zmieni. Chociażbyśmy nam czarowali rzeczywistość na lewo i prawo, to wzrost ma swoje granice. Amen. To jest bardzo ciekawe. Ja jeszcze w kontekście tego, że można projektować przyszłość jako usługę publiczną, to Walia wprowadziła takiego urzędnika, który się nazywa Futures Commissioner i to jest osoba, która jest odpowiedzialna za, powiedzmy, cenzurowanie wszelkich ustaw i polityk w kontekście przyszłości. To znaczy jest każdy pomysł na to, jak ma się rozwijać ten region, jest rozpatrywany w kontekście jego wpływu, tego pomysłu na przyszłość Walii w perspektywie tam kolejnych 50 lat. Myśmy w PRL-u, pamiętam, z kinematografii mieli też takiego oficera przyszłości, który zadawał pytanie, a gdyby to było przedszkole w przyszłości? Na przykład, być może działają w ten sam sposób, trzeba by było to sprawdzić, tak. Dokładnie, zbadać. I chciałabym zapytać Monikę, czy ty, przygotowując trend researche i raporty trendowe, czym ty się kierujesz, dobierając trendy? Bo też umówmy się od tego, jeżeli wszystko zaczyna się od poszukiwania sygnałów zmian i z nich budowane są trendy, megatrendy, a potem z tych megatrendów możliwe osie i potem scenariusze przyszłości, to tak naprawdę wszystko zaczyna się od was. No i teraz, gdzie jest obiektywność w wyszukiwaniu i patrzeniu na świat i pokazywaniu nam tego, jak przyszłość może wyglądać? To jest bardzo trudny temat. Dotknęłaś takiego tematu, o którym też Kasia trochę mówiła, czyli no właśnie, tu jest ten początek i kto jest fundatorem tego początku i skąd te trendy się biorą, bo czasami one nie biorą się tylko i wyłącznie ze zjawisk, które rzeczywiście następują, ale po prostu my jesteśmy trochę, powiedziałabym takimi, nawet sobie to zapisałam, jak Kasia mówiła, że czasami my, czyli osoby, które obserwują trendy, są świadkami tego, jakie przyszłości zostały już wybrane. Bo jeśli patrzymy na przykład na rozwój technologii, tak, i tego, że 50 lat temu czy 60 lat temu Turing wymyślił test Turinga i cały czas temat sztucznej inteligencji w naszych głowach funkcjonuje, to czasami to są już scenariusze, które zostały wybrane i my je jakoś podświadomie zaczynamy realizować, tak? Więc to jest ta kwestia fundatora tego, jak te trendy postępują. Ale są też trendy znacznie większe od fundacji jakichś konkretnych interesariuszy albo powiedziałabym biznesowych pobudek, no bo są chociażby takie trendy jak trendy demograficzne, tak? I tutaj podobnie jak cyrkularność i wzrost, tak? No tutaj jakby żaden biznes nic nie poradzi, tak? Na to, że ten trend także musi wziąć pod uwagę w swoich analizach.
Stąd ten dobór przeze mnie jest często też niewygodny, bo ja tak podobnie jak Ty, Agata, lubię tak czasami wrzucić też kij w mrowisko i pokazać różne spektra. Naszym zadaniem też nigdy nie jest ocena trendów pod kątem tego, czy on jest negatywny, czy pozytywny. Dlatego, że kierunki rozwoju trendów są bardzo różne. Dzisiaj mamy w ogóle ogromne przyspieszenia, o czym Kasia też mówiła w kontekście hipercyklu trendów, ale też trendów, które rozgałęziają się bardzo szybko na różne kontrtrendy, więc widzimy, że to bardzo mocno przyspiesza, czasami się zazębia, rozgałęzia. To też jest kwestia tego momentu, w którym funkcjonujemy. Ja często też lubię posługiwać się takim hasłem, że trendy czasami wcale nie służą opisaniu przyszłości, tylko rozwikłaniu tego chaosu momentu teraz, w którym jesteśmy. Bo one są już tak szybkie, że czasem my już nie nadążamy, więc nawet kwestia poklastrowania zjawisk, które dookoła nas się zadziewają, już jest pomocna, tak? W tym pierwszym punkcie wyjścia do tych ćwiczeń z wyobraźni, o których mówicie. Więc to jest często taki dobór, no, też w zależności od wyzwania i tak jak mówicie, tego, czy na przykład zmierzamy w kierunku uczynienia z tego usługi publicznej. No bo jeśli spojrzymy na foresight strategiczny, no to on od zarania też był uwolniony od biznesu i był kwestią związaną no po prostu właśnie z traktowaniem długoterminowego skanowania horyzontu zmian jako po prostu usługi publicznej, która ma mieć wpływ na polityki miejskie, państwowe, wiecie, polityki dużych organizacji. No i tutaj znowu ten dobór trendów to jest kwestia tego spojrzenia też na kwestię adopcji oraz regulowania danego trendu. No bo jeśli mówimy o pewnym momencie adopcji, no to możemy mówić o tym, że cyrkularność dzisiaj, tak jak mówisz Katarzyna, dochodzi już nawet do masowej gdzieś tam, do tego wiecie, do tego masowego, do tej masowej większości, gdzie już nawet biznes, który zawsze patrzył tylko na zysk, już musi jakby, wiecie, reagować, tak, bo już jest w tej strefie reakcji, ale z drugiej strony my o cyrkularności w świecie, wiecie, trendów to mówimy od 15 albo 20 lat, tak, już w takim kontekście. Wtedy to były te przyszłości wyobrażone, tak? Że być może dojdziemy do tego momentu, że tą cyrkularnością zainteresuje się nawet biznes. I to jest ta kwestia adopcji, w którym miejscu rozwoju trendu jesteśmy. To też często staram się podkreślać, tak? Że dla różnych branż, dla różnych obszarów to będą bardzo różne trendy, w których my w momencie tej adopcji jesteśmy. No i ta kwestia regulowania, bo my mamy jednak wpływ i tutaj właśnie rola tych wszystkich procesów też długoterminowych na pewne kwestie możliwości regulowania trendów. No bo jak spojrzymy na rozwój generatywnej sztucznej inteligencji, która jest, to nie jest nawet trend sam w sobie, ale jest to po prostu klaster zjawisk, tak? To mamy agendę taką jak usługa publiczna Foresightu, na przykład w Unii Europejskiej, która mówi hola, hola, to idzie w takim kierunku, zobaczcie, scenariusze mogą być takie, takie i takie. Na przykład może być scenariusz wykorzystania danych biometrycznych do, wiecie, zarządzania inżynierią społeczną, albo możemy mieć scenariusz nieautoryzowanego wykorzystania bliźniaków cyfrowych, które będziemy przy okazji właśnie wykorzystania sztucznej generatywnej inteligencji, no, jakby pojawi się ten problem. Więc może to jest moment, wjeżdżajmy z regulacjami, tak? I to jest też taka kwestia, którą przyszłość my obstawimy. Na poziomie trendów też da się to w pewien sposób modyfikować albo zauważać, w których momentach tej adopcji my jesteśmy, tak? Żeby tutaj też możliwie szybko zadziałać. Więc tutaj bardzo dużo takich wątków pojawiło się, które też mi gdzieś pomogły w zrozumieniu tego, jak posługiwać się w ogóle samym trendem, na przykład pracy z biznesem, że to jest też no, taka historia, w której my coś obstawiamy i że to jest też decyzja, tak? I na przykład taka decyzja, jak decyzja Unii Europejskiej zajęcia się AI Actem,
No słuchajcie, to nie jest decyzja, która jest przyjmowana z szerokim, że tak powiem, pozytywnym przyjęciem od strony biznesu. W Stanach Zjednoczonych Europa jest pokazywana chyba po raz pierwszy od wielu lat jako w ogóle przykład wiecie, na piedestale prawidłowego zaangażowania się w modulację tych trendów, tak? Czyli po prostu tam się wprost mówi, że Unia Europejska po prostu to robi dobrze, tak? No i to jest ta kwestia no właśnie wyważenia, czy my tą ramę, o której też Kasia mówiła, tak, czy my jesteśmy w stanie ją jakoś kształtować w obrębie tego, w którym będziemy się poruszać. Bo my na początku, kiedy widzimy te sygnały zmian, my nie zawsze wiemy, czy one są dobre, czy złe. To, jak trend się rozwinie, też w pewien sposób zależy od tego, no, gdzie my go też popchniemy, albo zależy od tych narracji wokół trendów, które my zbudujemy. Tak? Takie ładne, nawet dzisiaj Agacie przysłałam, że taki ładny cytat Gibsona się często powtarza w kontekście tego właśnie cytatu, o którym mówiłeś, Seweryn, czyli że przyszłość już tu jest, tylko nierówno rozdysponowana, ale dzisiaj znalazłam taki cytat, bo widzisz, projektanci byli populistami i próbowali dać publice to, czego chciała, a publika chciała przyszłości. No i to jest kwestia tych narracji, tak? Jak my będziemy o tej przyszłości opowiadać i czy my tą narracją, którą zainfekujemy się społecznie, na przykład te 60 lat temu, jak to Turing spowodował, będziemy dalej podążać. No i tutaj już widzę dużą rolę takich eksperymentów, które Kasia też w grupie roboczej na przykład przeprowadza. Jasne. Dzięki, Moniko. Ja mam jeszcze jedno pytanie, ale nie wiem, czy mamy na to czas, związane z weryfikowaniem tego, jak działają przyszłości, które zostały obstawione. I to jest coś, co mnie głęboko zastanawia, czy można w ogóle myśleć o tym, czy ta przyszłość zadziała, albo bardziej, czy rozwiązania, które zostały wymyślone z przyszłością jako perspektywą, w której mają działać, czy te rozwiązania działają. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, czyli żeby zweryfikować, czy ta obstawiona przyszłość się zadziała i rozwiązanie, dla której przyszłości było przygotowane, jest adekwatne dla tego miejsca i dla tego czasu. To już byśmy musieli rozwiązać problem 3 ciał, bo nigdy nie wiemy, jakby wyglądały te inne alternatywne przyszłości, No, dokładnie. gdybyśmy je obstawili. Ale no, myślę, że takie działania, chociażby związane z tym foresightem, tak, i jednak strategiami, które budujemy, no to da się oparametryzować, tak, i da się jakoś je sprawdzić, tak? Czy obstawiliśmy dobrą kartę. Działania też a propos właśnie tych polityk publicznych w obszarze Futures Literacy, żeby w ogóle uwrażliwiać na to, że my możemy wpływać i możemy potem sprawdzać. To też jest taki obszar, który myślę, że warto byłoby w kontekście, tak krótko odpowiadając na Twoje pytanie, tutaj podsunąć słuchaczom. Jasne, a możesz powiedzieć coś więcej o Futures Literacy? No myślę, że to jest bardzo bliskie też temu, co tutaj Jacek opowiadał, tak? Czyli to jest pewnie trochę taka inna nazwa pracy z przyszłością jako z usługą publiczną, tak? W takim sensie, że uwrażliwiamy różnych interesariuszy, różnych interlokutorów na właśnie możliwość myślenia przyszłościowego, tak? Czyli uczymy się z tą przyszłością pracować. Futures Literacy to jest też praca z przyszłością, ale w celu przynoszenia tych wniosków do dzisiaj, tak? Czyli właśnie wychodzimy z tą wycieczką i przynosimy te wnioski do tu i teraz. Na pewno jest to rzecz, na której fokusują się teraz różne agendy, także agendy no właśnie publiczne, jak chociażby UNESCO, które akurat program Futures Literacy wpisało w taką swoją, no taką sztandarową, może nie sztandarową, ale jedną z opcji współpracy z najmłodszymi generacjami, tak? Żeby to właśnie te pokolenia nauczyć albo nawet nie nauczyć, bo one to doskonale umieją, ale żeby nie zatraciły tej możliwości wyobrażania sobie przyszłości, ale też żeby mogły no, z tymi wnioskami wracać do tu i teraz, no bo przed nimi po prostu dużo wyzwań i tak jak kiedyś mieliśmy falę, wiecie, digital literacy, media literacy, które w Polsce nadal leżą i kwiczą, no to jakby to już gdzieś w państwach zachodnich się spogląda na to Futures Literacy,
I są już na przykład szkoły w niektórych krajach, gdzie wprowadza się na przykład lekcje o przyszłości, tak? Gdzie mapuje się te trendy, już właśnie je analizując i mówiąc, ok, jaką my przyszłość dla siebie chcemy zbudować. A czy to nie jest tak, jeszcze tylko kończąc i próbując to złapać w jakąś pętlę, że w ogóle praca z przyszłością to jest praca z konsekwencjami, z umiejętnością wyobrażania sobie konsekwencji swoich działań. I nawet jeśli znajdujemy sygnały zmian, klastrujemy je potem w megatrendy i trendy, to chodzi głównie o to, żeby wiedzieć, jaka jest konsekwencja tej czynności, usługi, wydarzenia w przyszłości. Czy nawet dzisiaj, nie? Jeżeli dotyczy to jakiegoś małego zjawiska i umiejętność wyobrażenia sobie tego, co by było gdyby, albo co jeśli, albo co się wydarzy gdy, to jest podstawa pracy z przyszłością, że bez tej wyobraźni, bez umiejętności myślenia konsekwencjami nie jesteśmy w stanie przygotować się na wszelkie kryzysy, możliwości, potencje, ewentualności. I czy tak naprawdę można by było zamienić słowo przyszłość słowem ewentualność? No bo przecież my nie jesteśmy w stanie zaprojektować przyszłości, nie jesteśmy w stanie jej przewidzieć, możemy tylko wymyśleć ewentualne inne możliwe rozwiązania. Wrzucam tutaj jako wątek do dyskusji. To ja mogę Jacek tylko widzę. szybko bo oczywiście w nas białym koniu wjeżdża socjologia i kwestia właśnie niezapowiedzianych konsekwencji. To jest znowu obszar fascynujący i faktycznie jeżeli mamy mówić o konsekwencjach, to znowu w duchu scenariuszowania przyszłości i projektowania równie wiele miejsca powinniśmy poświęcić niespodziewanym i niespotykanym konsekwencjom, których nie przewidujemy, więc uzupełniamy nasze kurikulum oprócz kursu foresightowego o kurs z nieprzewidzianych konsekwencji. To wtedy Ja bardzo Wspaniale. chętnie, nawet widziałam takie ostatnio Tak. zestawienie z uczelni innej niż nasza, już przepraszam, teraz nie przypomnę sobie, ale Nie było możemy tam wspominać fantastycznie uczelni i opisane nazwy uczelni innych niż nasza. najważniejsze wynalazki ludzkości przez stulecia i były one głównie wynikiem właśnie niezamierzonych konsekwencji. Więc to Dokładnie. też kwestia, tak, ja bardzo chętnie, jeśli tylko ktoś z Państwa tutaj obecnych chciałby taki kurs przeprowadzić, zapraszam na progi naszej skromnej podyplomówki. Czy ktoś jeszcze? Sewerynie, może ty chciałbyś coś dodać? Tak, Albo znaczy, coś wiesz, no ja mam tutaj stronę pytań zapisaną, ale nie mamy na to przestrzeni. Na pewno, gdybym miał tę przestrzeń, to bym was zapytał na przykład o tą legitymizację pewnych wizji przyszłości. Czy jak się to robi, że się uzasadnia, uprawomacnia pewne wizje kosztem innych wizji? Jak się do tego używa metodologii zaczerpniętej z nauk społecznych? To tutaj musielibyśmy Marcina Napiórkowskiego zaprosić, żeby nam opowiedział o tym, jak narracje o przyszłości były wykorzystywane w różnych właśnie takich kwestiach inżynierii społecznej wręcz czasami. No właśnie, no bo te konsekwencje jak gdyby takiego praktycznego uwikłania wydają mi się dość bardzo znaczące. Inny wątek, który wydaje mi się też znaczący, to jest jak się czyni pewne wizje przyszłości takimi wizjami, które są, powiem to po angielsku, bo nie wiem jak to jest po polsku, actionable. Tak? Czy takimi, że coś można z nimi zrobić. Bo to, że ja sobie wyobrażę, właśnie stosowane to jest takie, że stosowalne, może tak bym powiedział. No bo jak sobie coś tylko wyobrażam, a nie mogę z tym wejść w żadną interakcję i właściwie nic szczególnego z tym zrobić, to jest to dość przykry stan. Ale nie będę może o to pytał. W tych kilku minutach, które mamy, pomyślałem sobie o tym Futurist Commissioner, o którym powiedziała Agata. To znaczy, gdybym chciał się stać takowym, albo gdyby któraś z osób, które nas słuchają, chciała się takowym stać, to w jakiś sposób mogę się tego uczyć, angażować w takie rzeczy, w jakiś sposób, co powinienem śledzić, co powinienem czytać, jak się powinienem rozwijać. Nie wiem, może macie jakieś wskazówki tego typu. Trochę patrzę na Kasię Janota, czy patrzę na komputer, ale generalnie w szczególności w tym momencie patrzę na Kasię Janotę pod kątem tego, ty powiedziałeś o konkretnym ćwiczeniu na przykład, które no właśnie nas rozwija pod tym kątem, o tej rzeczy z przyszłości, ale może jakieś fajne źródła do polecenia, może są jakieś podręczniki, które tutaj warto zgłębić, może, no nie wiem. Tak, okay, tak. Ja oczywiście mogę potem podesłać gdzieś tutaj, to możecie wkleić też na stronę. O projektowaniu spekulatywnym jest coraz więcej publikacji
instytucji. Jest taka kanoniczna książka, już kanoniczna, no bo tam wyszła 11 lat temu, książka Speculative Everything, która była pierwszą taką dużą publikacją na ten temat, natomiast od tego czasu pojawiło się sporo nowych rzeczy, wiele artykułów, ale też takie nowe książki i tam z 2 lata temu było takie odświeżenie właśnie tamtej książki sprzed 10 lat, gdzie było trochę takich refleksji nad tym, czy to projektowanie spekulatywne robi to, co ma robić. I to jest jakby jedna rzecz, ale też bardzo polecam śledzić po prostu praktyków. Mamy tutaj nieopodal w Katowicach taką instytucję jak WUT Silesia i tam jest ekipa, która po prostu też robi co roku konferencje i dla nich to projektowanie spekulatywne staje się coraz ważniejsze i robią bardzo ciekawe rzeczy, bo oni jakby też odchodzą od tych tradycyjnych praktyk projektowych, więc na pewno uczestnictwo w tych rzeczach i też obserwowanie po prostu różnych projektantów. Tutaj sądzę, że też Agata, Monika polecą konferencję. Dla mnie Dutch Design Week to jest też takie miejsce, gdzie można zobaczyć sporo spekulacji w akcji, więc jeżeli ktoś ma możliwość, to albo poczytać sobie, albo pojechać, jeżeli jest taka opcja. Tak, nie będę zajmować czasu, bo pewnie macie coś do dodania. Ja tylko może dodam, że Dutch Design Week jest zwykle w październiku, tak? I chyba jest za darmo udział w nim, tak mi się wydaje, czy nie? Czy to się Ale jest zmieniło? dosyć... Nie, trzeba Niestety. zakupić wejściówkę. Aha. Ale Nie jest strasznie drogo. ociągalna, tak. No Gorzej jest z właśnie. przyjazdem i pobytem. Finansowanym ze środków wydziału. Czy To macie... ja, Właśnie. Mhm. jeśli mogę coś polecić, to na pewno po prostu mieć oczy i uszy szeroko otwarte, bo coraz więcej osób mówi, pisze, rozmawia o przyszłości i na pewno natraficie, wiecie, na bardzo ciekawe pozycje, czy to książkowe, czy jakieś historie związane na przykład z jakimiś raportami trendów i tak dalej, bo tego po prostu jest coraz więcej, więc myślę, że tak po nitce do kłębka każdy może sobie zbudować to swoje własne uniwersum. No, ja polecam ze swojego podwórka, jeśli na przykład interesuje Was technologia i chcecie sobie zmapować, jak będzie wyglądała przyszłość technologii, to polecam 1000 stron raportu Amy Webb z Future Today Institute i tam można zobaczyć, jak oni pracują z trendami, jak przenoszą je na biznes, czym oni się tak de facto zajmują. Czasami to nawet nie są trendy, ale tak no, naukowe, powiedziałabym, badawcze historie, że można na podstawie tego materiału wiele wyciągnąć. Także jeśli macie wolne wieczory, to tak po 100 stron można sobie opędzić to może w rok akurat, żeby zamknąć się do kolejnego. Okej, dzięki wielkie za bardzo konkretne polecajki. Ja mam wrażenie, że dzisiaj słuchając Was... To ja też, Tak. przepraszam, to jeszcze Proszę. wracając do klasyki, bo ja właśnie zobaczyłem w międzyczasie, że na Bonito, a widziałem właśnie przyszło mi ogłoszenia, widziałem Paulinę Rojek, która się przedstawiała, czyli największą fankę, oprócz mnie Papanka. Właśnie ukazało się wreszcie po wielu latach wznowienie Papanka, więc bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, bo za chwilę się nakład 2000 egzemplarzy rozejdzie. Także rekomenduję powrót do klasyków. O, co to, Kasia? Wiecie, to jest stary Papanek tutaj. No właśnie, Taki tak. bardzo wyświetlany. No, Jacku, to jest trochę a propos tego, że mówiłeś, że przyszłość już była, nie? Więc jakby tak. Prośba od Pauliny, Monika, o polecenie, podrzucenie linka albo nazwy. 1000 nocy. Mamy Tak, 1001 trend, to przepraszam, to Tech Trend Report Future Today Institute. I to jest hasło, które można wpisać w wyszukiwarkę. Tam jest takie wąskie okno, w którym jest udostępniony on dla publiczności i ono się chyba już powoli kończy, bo zawsze w marcu jest premiera, ale no... I to są już właśnie te trendy krótkie w działaniu czasami, o których Katarzyna też opowiadała, ale świetnie rozpisana też metodologia pracy, więc polecam z całym sercem. No i fajnie sobie tak polecajkowo tutaj zawijamy pod kątem ekonomii nocy też wychodzi, bo można po nocach poczytać. 1001 nocy. Tak, bardzo Wam dziękuję. Jestem mądrzejszy po tej rozmowie i też pomyślałem na różne sposoby o swojej przyszłości, co jest ciekawe, ale nie będę tego rozwijał. Agato, czy słowo od Ciebie na koniec?
Ja chciałabym nawiązać do tego, co powiedziała Monika, że poza wszelkimi lekturami i wszelkimi źródłami, które są dostępne i które można czytać i analizować, trzeba mieć jednak oczy i uszy szeroko otwarte i przede wszystkim praca z przyszłością to jest bardzo baczna obserwacja tego, co dzieje się dzisiaj, tego, co dzieje się na horyzontach i tego, co dzieje się gdzieś na przecięciach też. I żeby być gotowym na przyszłość i rozumieć pracę z przyszłością i z wyobrażeniami tego, jak mogłoby być, wydaje mi się, że trzeba się ćwiczyć w takiej uważności na rzeczy, które nas haczą, albo które wydają nam się dziwne, albo które wydają nam się nieprzystające do tego, jak chcielibyśmy, żeby było. I to jest moja taka rada, być może nie dotycząca konkretnych źródeł, ale bardziej ucząca tego, jak obserwować świat i jak umieć czytać z teraźniejszości to, co możemy zobaczyć w przyszłości. Jeśli ja mogę tylko jeszcze tak 2 słowa, bo nie polecałam żadnych źródeł, ponieważ u nas one trochę inaczej wyglądają, ale bardzo we współbrzmieniu z tym, co Agato powiedziałaś. Myślę, że trzeba być szczególnie czujnym na temat tego, jak ludzie teraz robią rzeczy. I myślę, że dekodowanie wartości, które im te aktywności dają, jest bardzo ważne, bo według mnie to, czy my zaprojektujemy bezpieczną dla nas przyszłość, czy w ogóle będzie ta przyszłość, jak długo ona będzie, zależy od tego, czy my się na nowo zdołamy zdefiniować wartości, wokół których chcemy jako ludzie funkcjonować. To jest według mnie clue. Jeśli się nauczymy wymieniać inne rzeczy niż pieniądze i zrozumiemy, dlaczego chcemy coś za pieniądze pozyskiwać i być może w inny sposób tymi dobrami się wymieniać, to możemy trochę inną przyszłość zaprojektować i ci majsterkowicze to jest dla mnie cudowny temat i myślę, że mam nadzieję, że nie o blackoutie, tylko o tym, że po prostu ludzie lubią robić rzeczy i to też jest wartość i można po prostu też wokół innych rzeczy, które sobie nawzajem dajemy, niż wymienianie dóbr w taki sposób, jak już bardzo dawno temu zdefiniowaliśmy, budować nasze wspólne istnienie i wyznaczać ten azymut przyszłości. Ale fajnie. Dzięki, Kasiu, za te pozytywne bardzo tutaj zawinięcie. Ekstra. Musimy kończyć, słuchajcie, bo nasz czas wyznaczony na dzisiaj już się właśnie wypełnił. Wielkie dzięki za bycie Dziękuję. tutaj. Dziękujemy Dziękujemy. dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy.